O tłoczeniu oleju siemię-lnianego opowiada ostatni właściciel olejarni przeniesionej do skansenu ze wsi Witowy Most koło Przasnysza w roku 1974. Po ojcu otrzymałem olejarnię, która przebywała w Czerwieńskich u Gąsku. A w Czerwieńskich, skąd ją nabyli, to i ojciec nie pamięta, i ja nie pamiętam. To była długie lata w Czerwieńskich. W Czerwieńskich jakiś kuzyn, czy z rodziny, czy nie z rodziny, czy kupił, czy dostał, tego nie wiem, taki Gąskę. A we Witowym Moście przebywała znowu długie lata. Z Witowego Mostu Gąski kupił mój ojciec w 14 roku. Gdy tak wszystko leżało tam w dbaniu, bo nie było woli do tego szykować, bo to była wojna. Gdy Niemcy uciekli, w 15, tam 16 roku ojciec wziął się za budówkę tej olejarni. Pobudował budynek, wszystko uformował. Po ofensywie w 45 roku ojciec zmarł. No to wszystko, ta olejarnia pozostała siedlakom. A tej roboty nauczyłem się przy ojcu. To była robota nie w lato. To tylko robota była sezonowa. Tak. Przeważnie zimowo po. Jest to te posty, teraz to ludzie tego nie zachowują, ale kiedyś to Adwent i Wielki Post, to ludzie to tradycyjnie zachowywali i obchodzili to ścisło, słoniny nie zjedli, ni kawałka mięsa nie zjedli, tylko przeważnie się żywili mlekiem i tym olejem. Ten olej to tak się robiło. Gdy ludzie przyjechali, przywieźli zboże, czy przyszli na pieskę, przynieśli, to się oszacowało, no pan będzie miał 2 kołacki, to pan będzie miał 1, drugi pan znów miał 3, no zasypowało się do kosza po kolei. Jak to przyszedł, kolejno robota. I gdy się zasypało do kosza, się mniło. Jak się zmieliło, się wysypowało do takiej czwartki i przenosiło się do koryta. W tym korycie trzeba było popryskać wodą, żeby było z tego para, żeby z tego miała para się zrobić. I się mieszało z tą wodą to zboże razem. Jak się przemieszało, przetarło, się nosiło takim garncem do kotła, w którym się wypiekało na kuchni. Gdy się wsypało już do kotła, się zatknęło i ogień palił się na kuchni, zastawiało się na ogień i tam się wypiekało. 10 minut. No. Może 12 minut, zależy jak kiedy ogień był rozpalony. To dobrze było. Jak nic jest dobre, to para leci taką dziurką. Leci, a ty właśnie Jak bo zaczyna parować.
Gdy było dobre, to się wsypało w płaty, a płaty leżały na takim kwadratowym podstawku. Jak się wyspało do płatów, się zawijało i niosło się do stępy. Po naszemu tak się nazywało po dawnemu, a teraz musi. Znaczy w takiej formie się kładło, przykładało się taką belką drzewianą, no i się śrubów przykręcało, tak grubą, grapową, taka była wielka i dziury miała takie duże, drąg, taki był długi. Potrzebne było do tego kilku mężczyzn, 5, 6, no i się przykręcało. Gdy się przykręcało, w ten czas olej leciał. Teraz to idzie. O. O. Lepiej, lepiej. A teraz? A może by tak to parę razy w brać? Nie, tylko teraz odwodem, tak jak u nas się robi. O! Po pewnym czasie, gdy olej trochę odleciał, się z powrotem odkręcało. Odkręcało się i wyjmowało się kołac z tej formy, z tej stępy, no i płaty z powrotem się niosło do drugiego. Przez ten czas, co się przykręcało, to już drugi kołac się wypiekł, wysmazał się. Znów się płaty rozpościerało na ten podstawek, no i następnie drugi kołac się zakładało, no i stopniowo tak robota szła cały dzień, nawet i całą noc, bo było bardzo dużo roboty. A po wyleceniu tego oleju, każdy gospodarz czy gospodyni zabierała swój olej i swój kołac i butelki czy w jakieś naczynie, no i odchodzili, zapłacili mnie tam 10 czy 15 złotych, no i odchodzili czy odjeżdżali do domu. Kołacek to się nadawał dla hodowli, dla cieląt, dla prosiąt, bardzo dobry, siemniany. A rzepakowi to jest przeważnie tylko dla, jak świniaki były większe, czy dla konia było przeważnie, to rzepakowi tylko dla tych dobytków się nadawał. A siemianny dla cieląt i dla małych prosiąt. Bardzo dobrze się nadawał. Po ofensywie ta robota trwała całe tygodnie, dniem i noc. Oprócz niedzieli to przerwy nie było. To było straszna moc, bo gdy front przeszedł, ludzie nie mieli. Niektórzy nie mieli ani krowy, ani cielaka, ani świniaka. Nawet i konia i woza niektórzy nie mieli. To ludzie zaopatrywali się w to zboże, choć tym dzikim olejem sobie okrasili. No i tym się pozywiali. I dlatego było bardzo dużo roboty. Tak było. Tak naprawdę. A ile było takich olejarni w okolicy? Pan we wsi tylko jedną miał? Czy to była W jedna? mojej największa? okolicy w pobliżu to tylko była jedna. W powiecie była druga i w Ostrołęce była trzecia, a moja to na okolicy była tylko jedna. Pół powiat Czasnicki i pół Ostrołęki to tylko moja jedna była. I pół Maków. Bo w Makowie była taka sama olejarnia. Może inna była forma, może mniejsza forma była. Czy może większa to chyba nie, bo ta forma to już jest duża. To większej formy nie było, tylko mniejsze formy, bo mniej kilogramów wchodziło. Ale oprócz Makowa, Ostrołęki i Przasnica, to tylko była u mnie. Teraz drugi.